Cześć, w dzisiejszym krótkim poradniku pokażę Ci bardzo przydatną rzecz. Ostatnio bardzo dużo ludzi zastanawia się, jak dogrzać, jak zabezpieczyć przed zimą mieszkanie. Jest na to bardzo prosta rada. Bardzo często okna są nieszczelne, wieje z nich, szukamy gdzie i dlaczego, dokupujemy jakiś uszczelek, zaklejamy taśmami, kładziemy ręczniki na parapetach, żeby nam nie wiało, a jest na to bardzo prosta rada. Można przestawić okno w tryb zimowy i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak to zrobić na różnych oknach. Także dawajcie łapkę w górę. Oglądajcie, jeżeli się przydało, komentujcie, no i subskrybujcie kanał. Jedziemy. No i zobaczcie, to okno jest tak nieszczelne, że praktycznie zdmuchuje mi płomień zapalniczki. Można też to zobaczyć, wsadzając kartkę papieru i zobaczcie, jak łatwo wychodzi, bez żadnego problemu. Zobaczycie, co będzie, jak uszczelnimy to okno. Także nawet jak masz 3-szybowe okna, ocieplone mieszkanie pianką, styropianem, wełną, czymkolwiek, a będzie wiało z niego, to i tak nie utrzymasz ciepła tutaj. Aby przestawić okno w tryb zimowy, będzie nam potrzebne jedno z najprostszych narzędzi. Albo śrubokręt krzyżakowy, albo płaski, albo Torx, albo imbus. Ja tutaj mam też przygotowane w postaci nasadki i też mam zwykły. To jest nieważne jaki. Ważne jest to, że wszystko zależy od rodzaju okna. Tutaj zobaczcie na przykład to okno. Mam tutaj możliwość albo płaskim śrubokrętem, albo w środku imbusem. I teraz zobaczcie. Całość polega na tym, że ta śruba jest na mimośrodzie. Czyli tutaj jest jej mniej, a tutaj jest jej więcej. Jeżeli damy tutaj, gdzie jest jej mniej, to zobaczcie, że przerwa między uszczelką a mimośrodem jest dość duża. Jeżeli ją przekręcimy odwrotnie, to duże miejsce, gdzie jest dużo tej śruby, będzie tutaj, to będzie mniej. Dzięki temu tutaj na mocowaniu, które jest nieregulowane, będzie po prostu dalej oddalone od tego mocowania i jednocześnie będzie mocniej dopychać całe okno do ramy okna. Także wszystko, co musimy zrobić, to przykręcić ten mimośród. Ja mam przygotowany imbusik, więc wsadzam tutaj imbusik i zobaczcie. Teraz jest tutaj około 3 mm do metalu, widać. Jak zacznę przekręcać, teraz jest tryb neutralny, że tak powiem. Zobaczcie, zrobił się milimetr, czyli widać już po tym mimośrodzie, że około 2 mm jest mniej tutaj między uszczelką a tym. Dzięki czemu mocniej dociśnie nam uszczelka. Także to okno teraz będzie, może i troszkę mocniej się trzeba było nacisnąć na klamkę, żeby je zamknąć, chociaż tego nie czuję. No ale sprawdźmy, musimy wszystkie okucia przestawić w ten tryb zimowy. Najlepiej, że nikt tego nie robi nigdy i nawet serwisanci, którzy nam mocują okno, o tym nie powiedzą. Moje podejrzenie jest takie, że liczą na to, że się ich zawoła za jakiś czas zimą i będzie się płacić za regulację okien. Natomiast sami przestawiamy sobie wszystkie te w tryb zimowy. Patrzymy, czy też na górze nie ma. Okazuje się, że u mnie też jest na górze w tym oknie, więc też przestawiam na tryb zimowy. I wszystkie w koło patrzymy. Tutaj w tym skrzydle okiennym okazuje się, że też w środku okna jest taki mimośród, więc też go przestawiam większą stroną do strony uszczelki. To samo robię z drugim skrzydłem okiennym. Przestawiam mimośrody w szerszą stroną w stronę uszczelki. No i zobaczcie, teraz po wyregulowaniu okna zapalam zapalniczkę. Nic się z płomieniem nie dzieje, zobaczcie. Nic. Wszystko jest ok. A spróbujmy teraz zrobić test z kartką papieru. Zamykam okno i jestem w stanie tej kartki wyjąć. Czyli od razu widać, że uszczelka o wiele mocniej dolega do ramy. Tutaj natomiast, jak widzicie, żeby ustawić ten mimośród, muszę użyć śrubokręta krzyżakowego. A w tym oknie są aż 2 rodzaje mimośrodów. Zobaczcie, tutaj jest na Torxa i nie ma wyraźnie zaznaczonego, gdzie jest tryb zimowy, gdzie jest letni. Zobaczcie, że jak będę obracał teraz tą śrubką, mam nadzieję, że będzie to widać. Widzicie? Pracuję i mogę to zobaczyć tylko po tym, że tu jest takie wcięcie. Na podkładce pod spodem jest takie wcięcie delikatne i tym wcięciem w drugą stronę daje. To wcięcie jest akurat w tym modelu po stronie, gdzie jest mniej śruby, więc daje w przeciwną stronę, żeby tu było mniej miejsca. No i tutaj jest jeszcze jedno zabezpieczenie, które mogę przestawić zwykłymi kombinerkami. Zobaczcie, przestawię w tą stronę. No i to znacznie polepszyło tutaj szczelność okien. Także jeżeli się zastanawiacie, dlaczego Wam wieje, nie dokupujcie uszczelek, nie kładźcie kocy, tylko pierwsze co, zobaczcie ustawienia jakie są.
Zasada jest jedna. Ten mimośród musi być tak, żeby było tutaj mniej miejsca niż więcej. Jeżeli tu jest mało miejsca, tak przekręcimy, to jest tryb zimowy. Pamiętajcie też oczywiście, żeby wszystko zrobić z wyczuciem, czyli żeby ta klamka w miarę ok chodziła, a nie żebyście musieli na niej wisieć, żeby się zamknęła, bo wtedy możecie zerwać tutaj okucia i to może być dość kosztowne w naprawie. Ale póki nie wisicie na klamce, powinno być wszystko ok. Jeżeli uszczelnicie okna w ten sposób, na tryb zimowy przestawicie, to gdy zacznie być ciepło, gdy zacznie być wiosna, słoneczne dni, przestawcie z powrotem na tryb letni. Pamiętajcie, że guma pracuje, jeżeli jest ciepło, guma się rozszerza i może to uszkodzić naszą uszczelkę, może ją spłaszczyć i następnym razem już nie będzie jej po prostu dociskać, więc pamiętajmy, 2 razy w roku przestawiamy te tryby, zaoszczędzimy dzięki temu. Na wiosnę przestawiamy sporo ten tryb letni. Jeżeli nam jednak nie wieje, nie chcemy tego robić, to zostawmy to lepiej w trybie letnim, żeby ta uszczelka się nie psuła. Pamiętajmy też, że nie można zbyt szczelnie zamknąć domu, bo będzie po prostu wilgoć, będzie wychodził grzyb, więc takie mieszkanie, im szczelniej jest zamknięte, tym bardziej trzeba je wietrzyć. Najlepiej jest to robić szybko, zrobić przeciąg po prostu co jakiś czas. Jeżeli będziemy na długo otwierać okno, no to wychodzimy mieszkanie, wychodzimy ściany, te ściany będą chłodniejsze i będzie nam dłużej zajmowało czasu nagrzanie ich. Natomiast jeżeli tylko na chwilę zrobimy przeciąg, wymienimy w domu po prostu powietrze, ściany nie zdążą ochłodnieć, to po takim szybkim przeciągu znowu mamy ciepłe mieszkanko. I w ten sposób zaoszczędzimy, w ten sposób sprawimy, że będzie bezpiecznie i będzie przede wszystkim zdrowo, nie będzie tego grzyba. Więc pamiętajcie o tym.